guys, travel with me on my channel. Kolejnym odwiedzonym przez nas miejscem podczas wycieczki do Włoch w marcu 2026 roku było Monte Cassino. Przeszłość Monte Cassino jest ściśle związana z pobliskim miastem Cassino, które zostało pierwotnie założone w V wieku przed naszą erą przez Volsków, grupę zamieszkującą znaczną część środkowych Włoch. Zbudowali oni fortecę na szczycie Monte Cassino. W 312 roku przed naszą erą Rzymianie pokonali Volsków w tym regionie, zmieniając nazwę osady na Cassinum i wznosząc na miejscu cytadeli świątynię poświęconą Apollowi. Chociaż ostatnie wykopaliska nie odkryły śladów tej świątyni, znaczące pozostałości amfiteatru, teatru i mauzoleum świadczą o zamożności rzymskiej społeczności. Po przyjęciu chrześcijaństwa przez Cesarstwo Rzymskie, miasto stało się ośrodkiem biskupstwa w V wieku naszej ery. Jednak z powodu niewystarczających zabezpieczeń obszar ten padł ofiarą najazdów barbarzyńców i ostatecznie został opuszczony, pozostawiając jedynie niewielką liczbę zdeterminowanych mieszkańców. W XI wieku Monte Cassino przeżyło niezwykły rozkwit pod rządami opata Dezyderiusza, późniejszego papieża Wiktora III. Mnisi z opactwa, zajmujący się opieką nad pacjentami, poszukiwali nowej wiedzy medycznej. Zaczęli gromadzić zróżnicowany zbiór tekstów medycznych autorstwa Greków, Rzymian, Arabów, Egipcjan, Europejczyków, Żydów i mieszkańców Wschodu. Położenie klasztoru w pobliżu Neapolu, węzła szlaków handlowych, sprawiło, że biblioteka klasztorna stała się jedną z najbogatszych w Europie, gromadząc ogromne zasoby wiedzy z różnych cywilizacji. Pod przewodnictwem Dezyderiusza benedyktyni tłumaczyli i przepisywali bezcenne rękopisy, zwiększając liczbę mnichów do ponad 200. Ich dzieła wraz z rękopisami tworzonymi w skryptorium klasztoru i pracowni iluminatorskiej zyskały rozgłos na całym kontynencie. W tym okresie rozkwitło unikalne pismo benewentańskie. Czytając i przepisując teksty medyczne, mnisi pogłębiali swoją wiedzę z zakresu anatomii człowieka i metod leczenia, wdrażając ją w życie w szpitalu klasztornym. W X i XI wieku Monte Cassino stało się wiodącym ośrodkiem kulturalnym, edukacyjnym i medycznym, przyciągając wielu lekarzy pragnących poszerzać swoją wiedzę. To środowisko sprzyjało powstaniu pierwszej na świecie wyższej szkoły medycznej w pobliskim Salerno, uważanej za najstarszą uczelnię wyższą w Europie Zachodniej. Szkoła ta, której korzenie sięgają IX wieku w opactwie benedyktyńskim, została później przeniesiona do Salerno, co świadczy o znaczącym wpływie opactwa na rozwój medycyny i nauki w średniowieczu. Dziedzictwo świętego Benedykta odegrało kluczową rolę w kształtowaniu europejskiej cywilizacji, pomagając kontynentowi podnieść się z cienia
po upadku Cesarstwa Rzymskiego. W tym samym stuleciu sam klasztor przeszedł imponującą przebudowę. Do nadzorowania tego ambitnego projektu zaangażowano artystów z Amalfi, Lombardii i Konstantynopola. Kościół opactwa, przebudowany z niezrównanym przepychem, został konsekrowany w 1071 roku przez papieża Aleksandra II. Leon z Ostii i Amatus z Monte Cassino dostarczyli później bezcennych kronik opactwa w tym czasie, stanowiąc istotne źródło wiedzy o początkach Normanów w południowych Włoszech. W 1349 roku trzęsienie ziemi nawiedziło opactwo Monte Cassino, co doprowadziło do jego odbudowy, ale zapoczątkowało długotrwały upadek. Kościół został podniesiony do rangi katedry przez papieża Jana XXII w 1321 roku, kończąc tym samym niezależne zarządzanie klasztorem. Został on przywrócony przez Benedykta papieża Urbana V w 1367 roku. Natomiast w roku 1505 Monte Cassino połączyło się z klasztorem świętej Justyny w Padwie. W roku 1799 armia rewolucji francuskiej splądrowała opactwo. Po kasacie włoskich klasztorów w 1866 roku klasztor został uznany za zabytek narodowy. Przenieśmy się do 1944 roku, kiedy nalot zdewastował Monte Cassino, pozostawiając je w ruinie, co uwiecznił nowozelandzki artysta wojenny Peter McIntyre. Podczas kampanii włoskiej II wojny światowej miasto Cassino było częścią 161-kilometrowej niemieckiej linii Gustawa, mającej na celu powstrzymanie natarcia aliantów na północ. Warto zauważyć, że Niemcy początkowo powstrzymywali się od wykorzystania historycznego opactwa Monte Cassino do obrony, ponieważ generał Kesselring szanował jego znaczenie kulturowe. Linia Gustawa rozciągała się od Morza Tyreńskiego do Adriatyku, a Monte Cassino dowodziło autostradą nr 6 i blokowało drogę do Rzymu. W okresie od stycznia do maja 1944 roku ciężkie walki o Monte Cassino odbiły się szerokim echem w opactwie.
15 lutego amerykańskie naloty niemal całkowicie je zniszczyły. Generał Sir Harold Alexander, wspierany przez dowódców alianckich, zatwierdził bombardowanie po tym, jak raporty brytyjskiej armii indyjskiej wskazywały, że wojska niemieckie wykorzystywały klasztor jako punkt obserwacyjny. Jednak w momencie bombardowania żaden niemiecki żołnierz nie zajmował tego miejsca. Śledztwo wykazało, że naloty doprowadziły do tragicznej śmierci 230 włoskich cywilów, którzy schronili się w tym miejscu. Po zniszczeniach niemieccy spadochroniarze z pierwszej dywizji spadochronowej zajęli ruiny, uznając je za strategiczną pozycję obronną. Bitwa o Monte Cassino, która miała miejsce od stycznia do maja 1944 roku, stanowi jedno z głównych celów II Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. 18 maja 1944 roku żołnierze 12 Pułku Ułanów Podolskich zajęli ruiny klasztoru, co umożliwiło aliantom dotarcie do Rzymu i dowiodło wytrzymałości Polaków. Polski cmentarz wojenny na Monte Cassino to pozostałości w tzw. Dolinie Śmierci między klasztorem a wzgórzem 593. To największa polska nekropolia we Włoszech. Spoczywa tam od 1054 do 1072 żołnierzy II Korpusu Polskiego, w przeważającej części byłych zesłańców z ZSRR, którzy oddali życie w maju 1944 roku. Wyróżniającym się elementem cmentarza jest krzyż Virtuti Militari oraz napis: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. A jeszcze jako ciekawostkę opowiem Wam, że mojej babci od strony mamy dwaj bracia walczyli w armii generała Andersa. I taka to oto historia Monte Cassino w skróconej wersji. Cudownego miejsca z przejmującą polsko-włoską historią. Jestem dumna z siebie, że udało nam się odwiedzić to miejsce, chociaż tak naprawdę wyszło to zupełnie przypadkiem. Generał Władysław Anders zatwierdził utworzenie cmentarza 18 maja 1944 roku w trakcie bitwy o Monte Cassino. Jego budowa miała miejsce na przełomie 1944 i 1945 roku
pod kierownictwem inżyniera Tadeusza Muszyńskiego, a jej projekt stworzyli architekci Wacław Hryniewicz i Jerzy Skolimowski. Inicjatywa wyszła od polskich żołnierzy biorących udział w bitwie. Cmentarz znajduje się na płaskim terenie zwanym Doliną Śmierci, położonym między Monte Cassino a wzgórzem 593, jak już wspomniałam wcześniej, miejscem o ogromnym znaczeniu w czasie konfliktu. Polskie bataliony rozpoczęły główne natarcia przez wzgórza Widmo, Głowę Węża i właśnie 593. Na wzgórzach 593 i 575 umieszczono pomniki upamiętniające poległych żołnierzy III Dywizji Strzelców Karpackich i 5. Kresowej Dywizji Piechoty, a nadzór nad budową sprawował uczestnik bitwy, inżynier Roman Wajda. Cmentarz został oficjalnie otwarty 1 września 1945 roku w obecności przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i dowództwa sił alianckich. Tutaj, pośród wzgórz otaczających Monte Cassino, spoczywają żołnierze II Korpusu generała Andersa, którzy poświęcili życie, aby pomóc w zabezpieczeniu drogi do Rzymu dla sił alianckich. Co roku 18 maja odbywają się uroczystości upamiętniające to polskie osiągnięcie wojskowe. W okresie komunizmu wydarzenia te były organizowane głównie przez Stowarzyszenie Polskich Weteranów we współpracy z rządem Rzeczypospolitej na uchodźstwie, często z udziałem członków rządu włoskiego i przedstawicieli miasta Cassino. Warto odnotować, że w 1994 roku Lech Wałęsa, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po raz pierwszy wziął udział w uroczystościach z Warszawy w towarzystwie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. I to będzie tyle na dzisiaj z moich opowieści. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.